Dzisiaj o tym, jak właściwie radzić sobie, kiedy kończy nam się relacja i kiedy ostatecznie nie wiemy, gdzie pójść dalej, co ze sobą zrobić i jak sobie poradzić w ogóle po takim rozstaniu, nawet jeśli jest to chwilowa przerwa. Albo kiedy definitywnie wiemy, że ta relacja już po prostu nie ma sensu, bo partner albo partnerka odszedł do innej osoby, odeszła, a może po prostu były rzeczy w naszej relacji, które po prostu były trudne. Komunikacja nie szła tak jak trzeba. Był ten brak szacunku, zaufania. To jest temat, z którym myślę spotyka się prawie każda kobieta i prawie każdy mężczyzna. I po takiej relacji czujemy bardzo duży smutek, zagubienie, nie wiemy co dalej. Zależy jeszcze jak długo to wszystko trwało, jeśli oczywiście mamy ze sobą dzieci, czy jakieś jeszcze inne zobowiązania, to po prostu może być o wiele więcej rzeczy, które nas łączą. Jednak uważam, że tak czy inaczej to przede wszystkim musimy się zaopiekować sobą w pełni. I nie ma tutaj najmniejszego znaczenia, jakie mamy rzeczy, które nas wiążą, i to jest tylko też stan naszego umysłu, że są kredyty, są dzieci i jakieś jeszcze inne zobowiązania. Jednak to jest tylko taka blokada i niechęć, też myślę strach, żeby pójść dalej, żeby zająć i zaopiekować się właśnie swoim życiem, swoim zdrowiem, zaopiekować się sobą w pełni. I to jest też taka wymówka często, że łączy nas coś, ale problem tkwi znacznie głębiej i dzisiaj właśnie będę mówić w perspektywie takiej, że my przede wszystkim mamy zaopiekować się sobą, cokolwiek się wydarzy. Czy mamy dzieci, czy mamy kredyty, czy mamy zobowiązania i rozstajemy się z drugą osobą, to znaczy, że my mamy wejść głębiej w nasze serce, w nasze ciało, spotkać się z naszą duszą, czyli bardziej duchowo się spotkać i zwykle po takich rozstaniach właśnie duchowo się ze sobą łączymy i duchowo się ze sobą spotykamy, bo wtedy już nie mamy wyjścia. Ale kiedy jesteśmy w tej relacji, to niestety nie dajemy sobie tej przestrzeni na to, żeby się duchowo ze sobą łączyć. I rozstanie to jest już ostateczność. Nie będę wchodzić w powody tego rozstania, nie będę wchodzić w jakieś szczegóły, bo tu to, na czym chciałabym się bardzo skupić i na co zwrócić uwagę, to przede wszystkim my sami. Zobaczcie, często może ci, co byli bardzo długo w swoich relacjach, nie będą pamiętali, jak bycie ze sobą dawało im przyjemność. Jak bycie z samym sobą na przykład. Mówię tutaj o takim może nie to, że świadomym już bardzo człowieku, ale o takim, co umiał sobie radzić. Na przykład w ciągu dnia miał swoją pracę, swoich przyjaciół, jakieś obowiązki, miał jakieś obowiązki, miał jakieś takie rzeczy, pasje, które kochał, potrafił spędzać czas sam ze sobą. I kiedy weszło się w tą relację, to nagle okazuje się, że po czasie tym rozstania tak się bardzo zaangażowaliśmy w tą osobę, tak bardzo skupiliśmy się na rzeczach takich i relacyjnych, i obowiązki w stosunku dzieci, i skupiliśmy się tylko na tym drugim człowieku, że zapomnieliśmy gdzieś w tym wszystkim właśnie o nas samych. I
bez względu na to, jak bardzo i głęboko jesteśmy na zewnątrz i patrzymy tylko na zewnątrz i jak bardzo nie widzimy siebie, tak bardzo będzie nas to wszystko boleć, to całe rozstanie. Rozstanie wynika zwykle z tego, że gdzieś w naszym ciele, w naszym sercu, w naszym takim stylu życia, stylu bycia, w komunikacji jest coś, takiego, co my musimy spotkać się z tym, uzdrowić i uleczyć, zobaczyć, jak postępujemy. Są jakieś rany, które powodują oczekiwania, są jakieś rany, lęki, które powodują strach, są jakieś programy, które powodują, że wyrzucamy to na tego drugiego człowieka. I nie tylko, są też osoby, które są bardzo pasywne, które były traktowane na przykład w taki sposób przez swoich rodziców, w taki sposób, że byliście może jako dzieci nieszanowani, nierespektowane były wasze uczucia, wasze potrzeby i byliście terroryzowani. Byliście w jakiś sposób, było wam narzucane pewne rzeczy, co macie zrobić i tam nie było przestrzeni na to, żebyście mogli się zaopiekować sobą. I wchodzicie w taką relację i oczekujecie, żeby ta druga osoba się tym wszystkim zajęła. Zajęła się bólem, zajęła się lękiem, robiła to, co wy mówicie, bo wy tego nie mieliście. Dochodzi do tego na przykład kontrola, lęk przed odejściem, który też się na przykład wiąże z dzieciństwa. Też taka sytuacja może być, że pojawia się lęk, że partner odejdzie. Na przykład do innej kobiety. I zobaczmy teraz, wejdźmy w ten temat trochę głębiej. Pojawia się sytuacja, w której na przykład partner gdzieś wyjeżdża, gdzieś wychodzi, coś robi i nagle czujemy w środku, że tam jest lęk, że jak on pojechał, to on sobie kogoś tam spotka i kogoś tam znajdzie. I ta osoba będzie lepsza od nas. I zobaczmy, co się z nami dzieje. Dlaczego my mamy te myśli? Po pierwsze, katujemy się tymi myślami i te myśli doprowadzają do takiego napięcia w ciele, że zaczynamy się gubić. Myśli tak się kręcą, że zaczynamy się tak stresować, że albo sprawdzamy tego partnera, albo po powrocie powodujemy konflikty, wypytujemy i chcemy szczegółowo wszystko wiedzieć, zamęczamy wręcz tego partnera tym wszystkim. Albo po prostu w tym stresie powodujemy bardzo duży konflikt, nie umiemy powiedzieć, ale zaczynamy się czepiać, zaczynamy jakimiś pierdółkami takimi małymi tą osobę jakby prowokować do konfliktu. Nie powiemy wprost, nie? Bo jeszcze nie mamy tej otwartości w sobie. Więc może być tak, że ten lęk, który powoduje to odejście, będzie wywoływał te wszystkie stany i zachowania w nas, a my będziemy to wyrzucać wszystko na zewnątrz. I tam trzeba znaleźć odpowiedź, skąd jest ten strach, że partner odejdzie do innej osoby i trzeba pogrzebać i wejść głęboko. Czyli na przykład strach, że odejdzie, może być związany z tym, że ja nie wierzę w siebie, że ja nie lubię siebie, nie lubię jakiejś części siebie, może swojego ciała, może swojego wyglądu, może swojego charakteru, bo może ktoś mówił mi w dzieciństwie, że jestem trudnym dzieckiem, albo ktoś mówił, że jesteś brzydki, brzydka, albo ktoś wyśmiewał ciebie, twoje cechy charakteru jakieś, że jesteś za spokojny, za głośny, że nie chciał ciebie w jakiś sposób, wyzywał cię różnymi wulgaryzmami na przykład.
albo krytykował Twoje jakieś kroki, zatrzymywał Cię przed działaniem różnych rzeczy po to, żebyś Ty na przykład wspierał jakiegoś rodzica, który się obecnie Tobą zajmował, żebyś może służył jako partner albo partnerka, bo prawdziwego, czyli Twojego ojca albo matki nie było. I teraz to wszystko wyciąga i od Ciebie tego wszystkiego oczekuje. I tutaj ja widzę, że bardzo duże, nie chcę mówić, ale mi się wydaje, że najwięcej jest właśnie między mama a dziecko takich rzeczy, bo większość z nas była wychowywana przez mamy. I te mamy poranione raniły właśnie potem swoje dzieci. One nie znały tego wszystkiego, co się z nimi dzieje, jak postępują, i to wszystko przekładały na swoje dzieci. Kolejna rzecz. Myślę, że ten strach przed odejściem wiąże się z tym, że jesteśmy w takim punkcie życia, gdzie nie do końca wiemy, co dalej mamy ze sobą zrobić. Czyli nie wiemy, co chcemy robić, jak pracować, gdzie żyć może. Może odżywiamy się średnio. I na przykład czujemy, że to nasze ciało nie jest takie, jakbyśmy chcieli, żeby było. Może nie poświęcamy sobie czasu, a może nie mamy granic i nie wiemy, gdzie są nasze granice, bo one były przekraczane i te granice były ciągle w jakiś sposób nadużywane za dzieciaka. I w momencie, kiedy jesteśmy w tej relacji, to my nie stawiamy tych granic. Nawet jeśli partner chce od nas buziaka, a my nie mamy na to ochoty, to mamy prawo powiedzieć, że nie mamy na to ochoty, a my czasem nie potrafimy powiedzieć nie. To są takie maleńkie rzeczy, ale zwróćcie na to uwagę, przyjrzyjcie się wtedy sobie. Zobaczcie też na przykład, dlaczego, bo uważam też, że w momencie, kiedy kończy się relacja, to gdzieś był w nas taki może schemat zaprogramowany: jestem nieważny, nieważna, jestem nikim, jestem niepotrzebny, mnie nie warto kochać. Jestem osobą, która zawsze coś zepsuje, to ja jestem tą osobą, co zawsze tego partnera szkalowałam swoimi traumami, to ja zawsze oczekiwałam, to ja byłam ta prowokacyjna i całą odpowiedzialność bierzemy na siebie. I nie tylko odpowiedzialność bierzemy na siebie, ale bierzemy też winę całą za rozpad relacji. A dlaczego? Bo my nie dajemy odpowiedzialności partnerowi za jego decyzje, a nie dajemy odpowiedzialności często, jeśli czujemy się oczywiście winni, że ta relacja się rozpada, nie dajemy tej odpowiedzialności, bo zajęliśmy się, zaopiekowaliśmy sami tą relacją. Czyli to my planowaliśmy wyjścia, to my na przykład zajmowaliśmy się domem, to my nie prosiliśmy o to, żeby zrobić to czy tamto w domu na przykład, to my chcieliśmy wszystko wiedzieć, kontrolować. Partner nie miał możliwości, żeby mógł sobie wyjść sam, ale mało tego. On też nie wiedział, że on może chcieć wyjść sam. Dlatego tę odpowiedzialność bierzemy za siebie, bo byliśmy tą taką stroną bardziej, bym powiedziała, dominującą, a ta druga strona była bardziej pasywną. Ale ta strona pasywna, czyli ta, która niby nic nie robi, ona właśnie nic nie robi. Ona też czasem jest nieświadoma tego, że ona ma powiedzieć nie, że ona ma zająć się swoimi pasjami, że ona ma zająć się też tą relacją, zaopiekować, odpowiednio komunikować do nas na przykład, nie? Bo partner często, ten taki pasywny, mówi, on mi mówił to, że mam robić to, że mam się tak zachowywać, że mam tego nie robić, tamtego nie robić. A co ty zrobiłeś, jeśli jesteś osobą pasywną? Czy potrafiłeś powiedzieć dość? Nie? Że chcesz się sobą zaopiekować teraz? Że ty potrzebujesz wyjść samemu na spacer? Powiedziałeś to, powiedziałaś to. Albo że potrzebujesz pobyć ze sobą w ciszy. Wyjechać gdzieś na weekend.
Nie powiedziałeś tego, bo się boisz. A boisz się, bo być może w Twoim życiu dziecięcym nie mogłeś powiedzieć o swoich potrzebach. Bo miałeś matkę albo ojca, który był bardzo wulgarny, agresywny, krzykliwy, bił Ciebie, kopał i bałeś się jego. I boisz się do tej pory. I boisz się powiedzieć partnerowi, czego potrzebujesz. I zgadzasz się na wszystko, nieświadomie, narasta w Tobie złość i puszcza, i pęka to wszystko w Tobie. A kiedy pęknie, to chcesz się spakować i wyjść. Albo znajdziesz sobie kogoś, kto Cię zadowoli, kto Ci da to szczęście, kto da Ci tą miłość. No i zostajemy w takim, tak jedna strona ta krzycząca, która w siebie czuje się winna temu wszystkiemu, bo ten partner, załóżmy pasywny, odchodzi. Ten partner pasywny czuje się winny, bo ta osoba, która obwiniała o wszystko, z bólem silnym, którego sama nie chciała dotknąć, obwiniała za to, czego nie robi, co robi. I dwie stoją osoby. Jedna bardzo taka czynna w relacji, druga trochę bardziej spokojniejsza, ale 50% tak jest jednej i drugiej. I to są dwie osoby, które siebie po prostu nie kochają. Jedna i druga ma coś do pracy. Jedna i druga musi zacząć dbać o siebie, o swoje potrzeby. I nawet jeśli Ty czujesz się winny, winna, że partner odszedł, zdradził, wyprowadził się, bo Ty, to ja bym się zastanowiła, czy na pewno tylko Ty. Bo ja uważam, że to są dwie strony. Jedna i druga. Kiedy my zaczniemy siebie kochać, to spotkamy odbicie siebie, osobę, która siebie kocha w pełni, szanuje i akceptuje. Jeśli my nie mamy miłości w sobie i jeszcze rzeczy do pracy, to pojawi nam się człowiek, który też tego nie ma. To jest na zasadzie lustra. I nie ma innego. To jest energia. Jeden i drugi człowiek przyciąga się bardzo podobnie ze sobą. I teraz tak, są te dwie osoby zranione. Dobrze, odchodzi partner. Jeśli jest już w takiej jakiejś głębokiej relacji z drugą osobą, może być ciężko, żeby ta osoba wróciła. I nie wiem, czy to ma sens. Jeśli wyjechał i dowiedzieliśmy się, że zdradził, to trzeba się zastanowić, czy ja potrafiła z tym żyć. Bo też tak może być. Jeśli wyjechał, pobył ze sobą, pomieszkał sam, chciał przemyśleć i chce wrócić, to uważam, że warto dać szansę, ale też w tym czasie przemyśleć, co ja robiłam, że tak się wydarzyło, i dać też przestrzeń tej drugiej osobie do pracy i do naprawy tego, co i też ta druga osoba pasywna, ta, która niby nic nie robiła takiego, co nam się wydaje, ale jednak tej osobie też nie ma miłości i niech ona też sobie się przyjrzy. I taką relację, na przykład ta ostatnia część, ja myślę, że można ją naprawić, ale te dwie osoby muszą wejść głęboko w swoją pracę i trzeba się otworzyć totalnie. Ja myślę, że ja mówię tutaj o osobach, które są w procesie już jakiegoś rozwoju świadomości. I zobaczcie, ja uważam, że relacje wszystkie da się naprawić, tylko trzeba tam przede wszystkim zastanowić się, czy my to uniesiemy. Czy my jesteśmy w stanie unieść zdradę po rozstaniu, czy my jesteśmy w stanie zaufać, kiedy partner pakuje się, wyprowadza i wraca po jakimś czasie, bo stwierdził, że jednak chce z nami być. Co mamy do pracy? Zobaczyć. Gdzie przesadziłam, w czym.
I trzeba po prostu wziąć to na siebie, tak, nie winę, ale że tak postępuję, bo mam ból w sobie jakiś, a ten ból trzeba dotknąć, przepracować i zobaczyć go. Ta osoba, która wychodzi i zostawia, jeśli ona już nie chce, to nie zmusimy tego człowieka i nie ma sensu go zmuszać do niczego. Wystarczy, że po prostu skupimy się w tym czasie na sobie. I to jest bardzo ważny punkt, żeby nie czekać, bo to nie ma sensu. Czekanie może tylko przekładać tą całą sytuację, może tak przekładać do takiego stopnia, że będziemy tkwić miesiącami w takiej żałobie, w tym bólu, w cierpieniu. A tu trzeba wziąć się od pierwszego dnia w garść. Czyli od razu, nieważne gdzie poszedł, nieważne co robi i jakie decyzje podjął, my musimy zaopiekować się w tym czasie swoimi emocjami, swoimi myślami, komunikacją ze światem, czyli gdzieś się z kimś spotkać, zobaczyć, nadrobić jakieś pragnienia wewnątrz, jakieś marzenia, pójść na terapię, na sesję, spotkać się z drugim człowiekiem, słuchać jakichś podcastów, wideo, gdzie możemy siebie odbudować, pokochać, pisać. Już o tym mówię tak często w tych filmach, o tym pisaniu. Pobyć z tym stanem emocjonalnym, z tym bólem ze sobą, ale pobyć w takim sensie, że czujemy, że tej osoby nie ma obok nas i czujemy ten ból. Ale wypłakać to. Co jeszcze? Tak, przyjąć odpowiedzialność za swoje decyzje, za to, co powiedziałem, w jaki sposób postąpiłam. Zobaczyć to. Wtedy mamy szansę zobaczyć taki pełen obraz siebie i tej drugiej osoby. Ale też ważne jest, żeby zobaczyć, co ta druga osoba. Bo po rozstaniu często widzimy plusy tylko tej osoby. Kochamy, wtedy tęsknimy i chcemy, żeby ta osoba zwróciła. A dajmy sobie chwilę czasu i zobaczmy, kiedy ta osoba nas też raniła. Kiedy nas nie słuchała. Kiedy nie chciała z nami rozmawiać, odrzucała nas w jakiś sposób i czuliśmy to odrzucenie. Bo też osoba, która odrzuca, ona też ma ból. Ona ucieka, ona się czegoś boi. Zatem trzeba zwrócić uwagę na wszystko tak naprawdę. Też na dobre cechy tej drugiej osoby, ale też co ona nam robiła. Ale nie po to, żeby obwiniać, tylko uświadomić sobie, że ta osoba ma jakieś rzeczy do pracy. I ty, i ona. I kiedy zrozumiesz, że ty i ona, to potem załóżmy, chcę wrócić i chcę się spotkać i porozmawiać. To trzeba przede wszystkim powiedzieć, co ja, zrozumieć, co ja, ale też dać do zrozumienia, czego zabrakło od tej drugiej strony, jakiego zrozumienia. I fajnie by było, żeby była taka wymiana. Ta osoba mówi, co odeszła i ty mówisz. Żebyście mogli jakoś to wszystko poukładać i naprawić. Ale co naprawić? Nie tą drugą osobę. Bo przede wszystkim to zobaczyć w tym wszystkim, co ja jestem w stanie zrobić w tej relacji dla siebie. Czyli jeśli była kontrola, jeśli był brak zaufania, jeśli były kłótnie i jakieś takie bardzo silne emocje, stres związany z postępowaniem tej drugiej osoby, to trzeba się zastanowić, ile jestem w stanie zaakceptować i czy będę potrafić to zaakceptować, czy będę potrafić zrozumieć i wejść w to. Druga osoba, jeśli nie jest świadoma, to ja bym powiedziała, że powiedzieć jasno o rzeczach, które mi się też nie podobają,
i o swoich potrzebach na przykład, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby się ta osoba z nami komunikowała, w jaki sposób traktowała nas, albo w jaki sposób, nie wiem, chcemy się czuć blisko tej osoby, na co pozwalamy, na co nie, jakby swoje granice, swoje potrzeby. I fajnie by było, żeby ta osoba była też świadoma, że czy ona jest w stanie to zrobić i czy nie. Ale przede wszystkim też jeśli jesteś tą osobą bardziej świadomą, to zobacz, czy ta osoba na przykład pasywna mówi o swoich potrzebach, nie? Czy mówi też o swoich, o tym, czego chce, jak chce, czy umie stawiać granice, czy na wszystko ci się zgadza na przykład, nie? Czy się zamyka, czy ucieka cały czas od relacji i od poważnych rozmów. Trzeba to jej sobie to uświadomić, żeby wiedziała, aby mogła podjąć jakieś działania. A działaniem takim będzie terapia. Albo takim działaniem będzie wejście w siebie głębiej poprzez różne techniki, o których teraz może nie będę o tym mówić. Zatem zobaczmy tak naprawdę, co się dzieje po tych obydwu stronach. I potem wracamy do siebie. Fajnie mieć taki szeroki obraz, bo wtedy jest nam łatwiej zrozumieć tą relację i czy my jesteśmy w stanie to kontynuować po różnych z powrotem kryzysach, nie? Czy my jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność każdy za siebie, za swoje zachowanie, decyzje, bo my jesteśmy tak naprawdę odpowiedzialni za te swoje decyzje, za swoje zachowania i za swoją część, a ta druga strona za swoją. Nie bierzmy odpowiedzialności za to, że ta osoba wyszła, zamknęła drzwi i odeszła, bo to jest jej. Twoje jest to, w jaki sposób ty postępowałeś, w jaki sposób się zachowywałeś, w jaki sposób krytykowałeś tą osobę, czy obwiniałeś o różne rzeczy, nie dawałeś jakiejś tam przestrzeni. Tylko teraz znowu, czy ta osoba wiedziała, że ona potrzebuje tej przestrzeni? Bo ona też, to jest jej potrzeba i to ona ma tego pilnować, że ona potrzebuje teraz przestrzeni i ciszy. Zatem tu jest ten trud w tej relacji, że ani jedna, ani druga osoba siebie nie rozumie i nie kocha. I dlatego jest ta trudność. I po takim rozstaniu, jeśli dwie osoby wejdą w pracę intensywną nad sobą, czego ja nie przekraczam, czego ja już nie robię, w co nie wchodzę, jak postępuję względem tej drugiej osoby, czy daję, ale też względem siebie, czy ja szanuję swój czas, czy ja szanuję to, co teraz w tej chwili chcę, czy sposób komunikacji, sposób obchodzenia się ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami. Czy ja to wszystko widzę, czy ja o to wszystko dbam, czy ja znam je, czy wiem, jak ja reaguję, ze stresem, jak sobie radzę. To jest bardzo ważne. Co robię, kiedy ta osoba przekroczy moje granice. To jest bardzo trudne, ale to jest bardzo ważne. Co zrobię w tej sytuacji, kiedy ktoś przekroczy moje granice? Kiedy już jest dość i nie, a to dowiesz się wtedy, kiedy siebie po prostu pokochasz i zrozumiesz. A to kochanie, to jest oczywiście bardzo ważne, aby zobaczyć swoje rany z dzieciństwa. No i tuż po przegadaniu różnych rzeczy, zobaczeniu tego wszystkiego, mamy pełen obraz i możemy zauważyć, czy my jesteśmy dalej w stanie to wszystko ogarnąć i ciągnąć. I załóżmy, że wchodzimy w taką relację i odbudowujemy pomalutku. No i ta jedna strona się stara i ta druga strona się stara, to naprawia. No, poznaje siebie, rozwija siebie bardziej duchowo, skupia się na swoich uczuciach, stanach, potrzebach, zaczyna uczyć się je stawiać granice, zaczyna mówić o swoich potrzebach i taka relacja ma szansę, bo zaczynają dwie osoby po prostu siebie kochać, a tam, gdzie jest ta miłość w jednym, jak i w drugim człowieku, jest zrozumienie, jest akceptacja,
jest przede wszystkim taka lekkość w relacji, że kiedy partner mówi, że chce wyjechać na weekend, my nie robimy tragedii i nie kłócimy się i nie sprawdzamy, bo jesteśmy po prostu kochający samych siebie i my wiemy i ufamy, bo w miłości jest zaufanie. Kiedy jesteś kochający, to ufasz. I wtedy nie powoduje to, że masz jakiś lęk. Ta osoba może spokojnie spędzić czas ze sobą. Nie ma tych czarnych scenariuszy, które po prostu są w głowie, kiedy jeden z partnerów odchodzi na przykład, albo gdzieś wyjeżdża, albo coś ze sobą robi. Zatem właśnie po to jest ta miłość swoja własna. Nieważne, co by się działo, po prostu ja się skupiam na swoich potrzebach, na sobie. I wtedy relacja ma szansę. Ale jeśli załóżmy, jedna osoba pracuje i się zmieni i poczuje w sobie ogromny przypływ tej miłości, spokoju, odwagi, robi wszystko dla siebie, już czuje, że umie kochać, umie zaopiekować się sobą, umie być w relacji, umie być ze światem, ze wszystkim, z grupą. Wówczas, a ta druga osoba, no nie bardzo, to wtedy w miłości o wiele prościej ci jest podjąć decyzję. Tam nie ma cierpienia i bólu, po prostu wychodzisz i kończysz to, bo zasługujesz na coś lepszego. Ale nie chodzi tu na coś, że ten człowiek jest gorszy. Zasługujesz na człowieka, który jest w energii, w miłości takiej jak ty. Zatem dlatego dawać szansę tym relacjom, które się jeszcze może nie udały w jakiś sposób i jeszcze są konflikty, jeszcze są jakieś kryzysy, ale wciąż skupiać się na sobie. Za każdym razem sprawdzać, czy ja sobie dzisiaj wszystko dałam. I wtedy jest ogromny spokój, kiedy się rozstajemy, bo ufamy sobie, ufamy i wierzymy, że pojawi się człowiek pełny jak my, który będzie dawał, dzielił się, nie dawał, a dzielił się tą miłością swoją. Nie ma oczekiwań, nie ma dramatów, nie ma stresu i lęków. Ta relacja płynie, pojawia się bliskość, zaufanie, ciepło. Dlatego tak bardzo ważne jest pokochać siebie. Kochani, tyle. Zapraszam serdecznie, jeśli potrzebujecie sesji. Robię konsultacje, a także sesje coachingowe. Jeśli masz jakiś temat do pracy, to zapraszam. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, piszcie komentarze, będzie mi bardzo miło. Jeśli macie ochotę o coś zapytać, pytajcie. Tyle. Życzę Wam cudownych, wspólnych chwil życia w relacji, ale też bycia w pełni, w 100% pełni ze sobą. Także bycia ze sobą i bycia w relacji, abyście mogli znaleźć ten balans, który jest nam potrzebny. Nieważne, czy jesteśmy z kimś, czy nie, abyśmy czuli ten spokój. A jak jesteśmy, to umieli i być razem, i osobno. Tyle. Trzymajcie się. Hej!